Cześć, witam, to znowu ja, Artur z kanału Brickart. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnej budowli, która znajduje się w moim Lego mieście. Będzie to ten oto kościół. Zaczynamy! Mamy teraz okres okołoświąteczny, także może to jest dobry moment, żeby oczywiście jak ktoś lubi, jak ktoś chce, spróbować sobie zbudować kościół do swojego miasta. Ja pokażę Wam mój, który zbudowałem na bazie projektu ze strony Bricklink, użytkownika Karol. Tutaj widzicie w rogu, widzicie jego namiary. Ten projekt można sobie ściągnąć, Studio 2.0, można sobie go odpalić i zbudować samemu. Ja go trochę pozmieniałem, ulepszyłem, mi się wydaje. Wykorzystałem klocki takie, jakie miałem. Główna różnica jest między innymi w tych drzwiach, bo te drzwi miałem z jakiegoś starego zamku, który był niekompletny. Postanowiłem je wykorzystać. A już Wam pokażę, jak ten kościółek jest zbudowany. Przede wszystkim mamy dwie płyty 32 na 32. Ja wykorzystałem trochę inne płyty. Wykorzystałem jedną płytę 32 na 32 i dwie takie połówki. Pomyślałem, że to będzie inaczej trochę wyglądać. Całość jest zbudowana tak, żeby pasowała do modularów, czyli tak jak widzicie. Chodnik, latarnie, kratki tutaj ściekowe, żeby to wszystko pasowało. Jednak po dłuższym namyśle, tak jak mi się wydawało niestety, po dołożeniu budynków tutaj z boku nie wygląda to zbyt ciekawie. Jednak potrzebna jest tutaj przestrzeń z lewej i z prawej strony. Możecie nawet tutaj sobie dołożyć, powiedzmy, po połówce płyty, żeby to wyglądało jakoś lepiej. I zieleni troszkę i tak dalej. Ten płot można odsunąć. Wygląda to naprawdę lepiej niż zabudowane, obudowane naokoło. Burzy to troszkę całą tą zabudowę. No a w przodzie, jak widzicie, mamy dwie figurki z zestawu specjalnego, okazyjnego. Kupiłem go sobie na ślub. Były na torcie. I te figurki postanowiłem wykorzystać sobie tutaj w kościele. Mamy kilku gości. Naokoło zwykły płotek, tak jak już widzieliście ostatnio w parku. Jest to bardzo podobny patent. Na górze tile, naokoło małe latarenki i z tyłu mamy mały cmentarz. Jest on zachowany w takim stylu mało miasteczkowym. Tutaj mamy też drzwi wykorzystane z zamku. Wejście od zakrystii. Naokoło jakiś szybki pomysł na mały chodniczek. Tak, ok. Otworzę Wam może drzwi do środka. I tak widzicie, jeszcze w projekcie oryginalnym nie było tych witraży. Były to zwykłe takie przezroczyste klocki. Jak kościół, to oczywiście witraże to musi wyglądać jak kościół. Tak samo tutaj z przodu. Witraże są zrobione ze zwykłych klocków, takich zwykłych bryków 1 na 1 i styli 1 na 1 i zwykła mozaika, bez żadnego myślenia, tylko różne kolory, jakie akurat były dostępne i wygląda to jak witraż. Otworzę drzwi może do środka. Zobaczycie, ciężko mi tu będzie, nie mam tarki, mam wyświecić, ale zaraz zobaczycie w środku. Może tutaj uda mi się tak poświecić. Nie za bardzo widać, ale i tak już ściągamy górę. Przede wszystkim jak jest wieża zbudowana. Wieża jest rozkładana. W oryginalnym projekcie ten model był nierozkładany. On był zbudowany po prostu w całości. Ja sobie to zrobiłem tak, żeby mi się to łatwo tutaj rozkładało. Najciekawszy patent w tej wieży jest tutaj w tym oknie okrągłym. Jak widzicie, jest to
łuk 1:6 czy 2:6, ale odwrócony. Cały myk polega na tym, że mamy w środku takie dwa klocki. Nie wiem, czy uda mi się to jeszcze rozbroić i pokazać. Tak. Cały myk polega na tym, że jest to zbudowane na takiej zasadzie. Rozwaliło mi się niestety, no to musiałem na nowo zbudować, ale tutaj widzicie, jest klocek taki z kawałkiem pręcika. I wtedy to sobie możemy odwrócić, to mamy tyle i wcisnąć, zamocować i wtedy mamy ładne okienko okrągłe. Ciekawy patent jest również na tych krzyżach. Tu mamy study, jest to tak zwany snot, budujemy z boku i tyle, wychodzi nam ładny, piękny krzyż. Ten dach niestety nie jest, jest to najbardziej kosztowna część, bo te klocki są bardzo drogie, te narożne klocki, one są ciężkie, może nie tak ciężkie do dostania, ale niestety są drogie, także główną część waszego projektu zeżre ten dach, ale jest on niezbędny do tego, żeby wyglądał jak kościół. Wygląda naprawdę dobrze. Teraz tak, wracamy może do samego budynku. Zrobimy tak, że ściągniemy dach. On też nie był rozkładany w oryginale, ale ja postanowiłem go zrobić rozkładany. Zwykłe tutaj slopy 45 stopni. Postanowiłem użyć różnych 1, 2, 3, 4 długości. Wygląda to lepiej, wygląda tak jak prawdziwe dachówki, a nie tak sztucznie, jak tak jak na dole widzicie, same by były na 4, wyglądałoby to troszkę, musiałem to zrobić tak na dole, żeby to wzmocnić, ale cała reszta jest po prostu przypadkowa. Od środka wzmocniona jest konstrukcja takimi łukami, jakie miałem w swojej dyspozycji. Może to być też tylko belka, zwykłe takie klocki, zwykłe bryki, jak tutaj widzicie te białe. Można go jeszcze bardziej wzmocnić jakimiś tutaj płaskimi klockami, czy nawet takimi zwykłymi brykami, ale mi się wydaje, że to już jest wystarczająco mocna konstrukcja. Jak widzicie, bez problemu się ściąga, można bez problemu złapać w jednej ręce, nie rozpada się, nie gnie, jest ok. W środku kościółek też jest bardzo ładnie wymyślony. Mamy tak, 6 ławek, ołtarz. Ja tutaj na szybko stworzyłem jakieś, nie wiem, pseudo księdza, pseudo ministranta, jakoś to wygląda. I całe prezbiterium. Krzyż jest też w ciekawym planie zbudowany. Tabernakulum, jakieś wyjście od zakrystii. Świeca. Jak widzicie te witraże, widzicie jak one są zrobione. Tutaj potrzebujemy klocki szerokości 2 bryków, żeby to po prostu wcisnąć i zamknąć. No od środka niestety to już nie wygląda tak fajnie jak od zewnątrz, bo na zewnątrz mamy łuki, ale nie da się tego zrobić tak niestety od środka. Przynajmniej dla mnie było to niezbyt łatwe, żeby tak to zrobić. Ołtarz zbudowany ze zwykłych klocków też. I od tyłu wyjście, dywan czerwony, posadzka taka ciemnopiaskowa. I to chyba tyle. Jeśli widzicie coś jeszcze, jakieś pytania macie, na które nie znacie odpowiedzi, a chcielibyście wiedzieć, to piszcie, pewnie odpowiem. Wydaje mi się, że ta konstrukcja jest bardzo ciekawa. Ona troszkę w koncepcji do miasta, no średnio czasem pasuje, bo jest to budynek taki bardzo specyficzny. I tak jak wam powiedziałem, trzeba sobie zostawić troszkę miejsca. Ja akurat tak widzieliście w mieście, naokoło zrobiłem ulicę. I wtedy daje to troszkę przestrzeni i ten budynek wygląda naprawdę ciekawie, bo jest dość wysoki. Ta wieża jest bardzo wysoka i ona po prostu się wyróżnia na tle całego miasta. Ok, to tyle z mojej strony. Tak jak mówię, macie pytania, piszcie, subskrybujcie. Każde lajki, miłe komentarze, wszystko jest bardzo mile widziane. Zobaczymy się już wkrótce. Tak jak mówiłem,
posterunek policji, będzie mała recenzja i potem będziemy go umieszczać w mieście z pewnym innym budynkiem, o którym już pewnie wiecie, ale to będzie do zobaczenia już za tydzień, podejrzewam. No i trzymcie się, cześć!